Nie wiem, czy to kwestia wieku, czy czego, ale... Już nam się wydawało, że nie będziemy mieć kompleksu co do wielkości. Po drugiej stronie flaga powiewa. Ten radziecki walec transmituje niewdzięcznym Estończykom potęgę rosyjskiej armii. Zdaje się, że znaleźliśmy się w miejscu, gdzie nie wolno chodzić. Mam nadzieję, że nikt nas nie zastrzeli, bo popsuła nam się... Tak jest, za grube miliony. Jedziemy na jedzonko. Witajcie. Tak, w tym odcinku będziemy jeść. Ale też przejedziemy wzdłuż granicy, która dosyć często była granicą dwóch światów. Miejscem, gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem. Dawniej granicy Danii, państwa zakonnego Rzeczypospolitej, a teraz... Co tu dużo mówić, sami wiecie jak jest. No właśnie, a jak właściwie jest? Zobaczcie sami. O, jest ryba, pieczona ryba w sosie cebulowo-pomidorowym. Dlaczego ryba i dlaczego cebula? Tak, jesteśmy w Kolkie. Jest to region, który jest zamieszkiwany przez ludność starowierców, czyli inaczej raskolników. Przybyli na te tereny, kiedy tutaj była Rzeczpospolita obojga narodów, uciekali przed prześladowaniami z Rosji, więc nie są to ani Estończycy, ani Rosjanie. Mają oczywiście swoją kulturę, natomiast nazywani są też cebulowymi Rosjanami, przez to, że słyną właśnie z uprawy cebuli i przez to, że mieszkają tutaj nad jeziorem, też łowią ryby. Polecano tą restaurację, więc idziemy, spróbujemy ryby i miejmy nadzieję cebuli. Więc tutaj mamy zupę cebulową, a tutaj mamy rybną soliankę. Oczywiście później się zamienimy, że każdy spróbuje wszystkiego. Oczywiście. Pyszne, gorące. Naprawdę coś niesamowitego. Są takie karmelki, jakby. No, cukier jakby. No w sumie tak, ale to smakuje tak bardziej karmelowo, tak jak krówka trochę. Gdzie? To się jakby tego Bierze. się nie wrzuca do herbaty, tylko bierze się do ust i popija się herbatką. Dobra, taka miętowa. I rybki. Jedna po królewsku, podejrzewam, że ta, a druga, tam było coś jakby że takie chlebowe i panierce. A chyba po prostu w bułce tartej ponoszone. Chyba tak w takim razie. A po takim posiłku... Było przepysznie, ale pokorek. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy do dwudaniowych obiadów jednak. Nie, zupełnie. A porcje takie, no... Też interesująco wyglądało jakieś ciasteczko starowierców. Tak, nie? ale nawet jakby coś, to byśmy już tego nie Nie. wcisnęli. Za żadne pieniądze. No ta ryba po królewsku w tym cieście takim, no coś było niesamowitego i na pewno Nie, ta soliankę. druga ryba też przepyszna. Tak, ale tamta taka Solianka. już bardziej... Solianka też pyszna. Tak, solianka rybna. Cebulowa dobra, ale... Czegoś innego się spodziewaliśmy, więc jeśli ktoś by miał wybierać, to polecamy soliankę Rybną. rybną. Tak. A teraz idziemy tutaj nad brzeg jeziora Porozchodzić te kalorie. Tak, tylko chciałem powiedzieć, jak się nazywa to jezioro, a już nie pamiętam oczywiście. Dobrze, był rzut oka do wujka Google'a i już jesteśmy mądrzy. Jezioro nazywa się Peipus. To jest 5. co do wielkości jezioro w Europie, więc nie ma tego. Tutaj to dla tych, co robią w Duolingo, to mamy Falstaffa. Po polsku. Po polsku. Bo w innych językach to jest Falstaff normalnie. A
tutaj obok jest muzeum. Tutaj właśnie tych raskolników, którzy mieszkają, ale my nie będziemy wchodzić, bo wolimy chyba tak bardziej na żywo. Parę kroków dalej i jest już wieża. Bardzo niedaleko. W sumie można by tu spać nawet. Tutaj jak się patrzy na mapę, to właśnie całe wybrzeże jest takimi, nazwijmy je, fiordami, czyli zatoczkami upstrzone. Jest szopa tutaj obok, więc na łodzie, bo region słynie właśnie z rybołówstwa i cebuli. Drugiego brzegu nie widać, natomiast tutaj na jeziorze przebiega granica z Rosją. Nie widać drugi brzeg tam. No widzisz, a ja się stresuję trochę, czy zasięgu nie złapię. Internetu rosyjskiego. Tak. Po naszych przygodach na promach Jest różnych bardzo ładnie. Telia EE, więc w Serbii i tak dalej. jesteśmy przy zamku Alackiwi. Pierwotny, wzniesiony w XVI wieku. Ten śnieżno-biały, zniesiony w 1885 roku przez ród von Nolke w stylu neogotyckim. Wzorowany był na królewskim zamku Balmoral w Szkocji. Obecnie na drugim piętrze zamku znajduje się muzeum poświęcone najsłynniejszemu estońskiemu kompozytorowi Edwardowi Tubinowi. Tereny wokół zamku, oprócz ogrodów, olbrzymie pole golfowe. No, my nie jesteśmy graczami w golfa, chociaż mogła być taka możliwość, żebyśmy grali. Tu jest pole golfowe, natomiast te kosze, to jak byliśmy w Muru, tam była taka gra terenowa, że się rzucało czymś na zasadzie frisbee do koszy i też były tego typu właśnie kosze. Więc te kosze to jest chyba do tego, bo pole golfowe no to nie posiada takich elementów. Nie wiem, czy to kwestia wieku, czy czego, ale możliwe, całkiem możliwe, że z zamków przerzucimy się na pałace. Tak, zaczynają nam się coraz Będziemy... bardziej, tak troszeczkę bardziej komfortowo podobać. Będziemy was ciągać po pałacach teraz. Tak się przed chwilą dębem zachwycaliśmy, takimi 2 dębami. Tak, w tej wsi. W tej wsi. Ale tutaj to są największe lipy, jakie w życiu widziałem. Jesteśmy na wzgórzu, a one rosną tam w dole. Olbrzymie. W tej części Estonii wzdłuż wybrzeża jeziora Peipus przebiega szlak, zwany cebulowym. To właśnie na nim leżą zarówno Kolkia, jak i Alackiwi. A czemu szlak cebulowy? Bo cebula uprawiana akurat tu przez starowierców uchodzi za najlepszą w całym kraju. Ale nie samą cebulą człowiek żyje, więc oprócz unikalnej kuchni i przepięknej przyrody można poznać jedyną w swoim rodzaju kulturę. Dzisiaj miejscówka Muzdwe, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, pewnie nie. Tak. W porcie stoimy, Oczywiście. ale nie sami. Tak, dużo kamperów, nawet ledwo się wcisnęliśmy, możemy powiedzieć. Już nam się wydawało, że nie będziemy mieć kompleksu co do wielkości. Po tym jak staliśmy też między takimi Peugeotem jeszcze, jak jechaliśmy pierwszy raz tam w Szwecji. No, a teraz wydaje się mały. No, dokładnie. No, ale obok jest Alkowa, po drugiej stronie też jakiś taki... I tam już Ruscy. Rosjanie. Rosjanie. Dobrze. To przed nami jeszcze z 12 stopni do góry. Jesteśmy na 58.
Bo koło podbiegunowe to chyba 67? 8? 67. A Nordkap 71. Pierwszy. Przez chwilę myśleliśmy, że to jest taka sama rzeźba jak na Saremie. Tak, tego olbrzyma. Natomiast z tego, co wydaliśmy, to jest bohater Kalevi Poega, czy Poegi, czyli epopei tutaj estońskiej. Ciekawe, bo podobnie do Kalevali fińskiej brzmi. Z jeżykiem. Posępny. Tak troszkę diabolicznie wygląda. Dzień dobry. Kolejny dzień. My jesteśmy, jak widać, na stacji. Gdyby ktoś chciał wodę zatankować w Estonii, na każdej stacji Circle K są takie skrzynki i tutaj można nabrać wodę. Przy niektórych nawet można szarą zrzucić. Przy tej akurat, gdzie my tutaj jesteśmy nad jeziorem już nie pamiętam jak zwykle. Peipus. Nie ma akurat tego zrzutu, ale sobie uzupełnimy wszystko, co można uzupełniać dzisiaj wzdłuż granicy. O kurczę, jest polska flaga. Dotarliśmy do końca Estonii. Na pogranicze do Vasknarwy. Za nami ostały się tylko 3 ściany zamku Neuschloss. Tak trochę dziwnie. Po drugiej stronie flaga powiewa. No, tu ludzie mieszkają, żyją Tak właśnie sobie. ten zamek, do którego przyjechaliśmy, tak wciśnięty tutaj w budynki. Tak. A właściwie budynki się przykleiły do zamku, może tak. Zastanawialiśmy się, czy warto tu przyjeżdżać, Tak, ale w sumie taka ciekawostka, nie? dokładnie, no nie wiadomo, czy człowiek tutaj jeszcze kiedyś dotrze, a później będziemy mieć taki niedosyt, jak zrezygnowaliśmy z Mołdawii, będąc w Rumunii. Też z fajki z Stalina zrezygnowaliśmy, Tak, chociaż może jeszcze pojedziemy jakoś. zależy, którędy będziemy wracać. W związku z tym być tak blisko 40 km i nie zajrzeć, to chyba trochę byłby grzech. To opowiadam. No, opowiadaj. Kiedy w połowie XIV wieku tą część obecnej Estonii od Danii odkupiło państwo zakonne, zamek Neuschloss został wybudowany jako warownia drewniana. Chronił pogranicze, trakt żeglugowy i trakt handlowy między księstwem moskiewskim a właśnie państwem krzyżackim, tutaj, który biegł Narwą. Bo właśnie z jeziora Peipus Narwa wypływa, płynie do Narwy, gdzie wpada do Zatoki Fińskiej. Będzie to kolejny punkt naszej wycieczki dzisiaj. Ten murowany zamek powstał w pierwszej połowie XV wieku. Przez cały ten XV wiek był rozbudowywany, dodano umocnienia dolne umożliwiające ostrzał już z broni palnej. Jak większość zamków średniowiecznych stracił na znaczeniu w wieku XVII na skutek rozwoju broni, szczególnie oblężniczej, palnej, i zaczął popadać w ruinę. Obecnie zachowały się tylko te 3 ściany z domu głównego. Na początku XX wieku była jeszcze wieża widoczna, 3,5 metra wysokości. Zarys tutaj tylko już jest właściwie kamieniami wyznaczony tego zamku jakby dolnego. Też jeszcze wtedy był widoczny, nawet przed II wojną światową. To jest ciekawe, bo to samo na Jurze, jak się ogląda różne fotografie, to jakoś bardzo chyba nie sprzyjał czas powojenny przetrwaniu tych budowli. Jakoś chyba bardzo zostało rozkradzione na budulec. Takie mam wrażenie, ale to jest moje przemyślenie.
No z zamku to jak widać nie zostało wiele, ale jako ciekawostka myślę, że warta do zajrzenia. Jesteśmy w miejscowości Narwa. Tak, dotarliśmy do kolejnego zamku, czyli z tymi pałacami to tak nie do końca było, jak wczoraj opowiadaliśmy. Jednak kupa kamieni też jest. I ten jest odbudowany akurat. Jak widać, Narwa to duże miasto. Tak, trzecie co Jak do na wielkości Estonii. w Estonii. Tak, pierwszy to Tallinn oczywiście, później Tartu, w którym byliśmy na tym wyjeździe, Trzecia Narwa. i trzecia Narwa. No, ta kolejka to do granicy z Rosją. Jest przejście graniczne. Zaparkowanie w Narwie chyba nie będzie najłatwiejszym zadaniem. Zobaczymy. A propos tego przejścia właśnie granicznego, Narwę łączy z Iwanogorodem most. Tylko Iwanogrod kiedyś należał też do Estonii. Tak, no po wojnie Stalin Przyłączył jakby do Związku Rosji. Radzieckiego, znaczy do Rosyjskiej Federacji Federacyjnej. Tutaj na tym trzeba zjechać. Tu parkujemy sobie. To jest parking, który jest też na Park Fortnite. Ludzie tu śpią normalnie. No, raczej nie będziemy Nie, spać, raczej nie pojedziemy będziemy, gdzieś ale dalej. fajne miejsce, bo chyba darmowy ten parking jest niedaleko zamku. To jest taka promenada nad rzeką. Tak, bo jakby wszystkiego nie będziemy zwiedzać w Narwie. Zobaczymy sobie promenadę, zamek i może ten ratusz. Podejdziemy do ratusza. Zupełnie inna, nie? Mimo wszystko architektura. Podobna, a inna. Za mną zamek Hermana, wzniesiony przez Duńczyków około 1285 roku. Po tym, jak Dania została zmuszona, żeby odsprzedać tą część dzisiejszej Estonii zakonowi krzyżackiemu, było to najbardziej na północ i bardziej na wschód wysunięte rubieże Inflant. Po drugiej stronie Narwy zamek w Iwanogorodzie. Przez lata szczerzyły na siebie kły. Można by powiedzieć, historia się powtarza. Wieża na zamku, ta biała tutaj, to oczywiście Długi Herman. Skąd znamy Długiego Hermana? Z Tallina, więc coś z tymi długimi Hermanami to Duńczykom musieli mieć coś. Musiało się kojarzyć. Tak coś. jest, musieli z jakimś Hermanem jednak im się kojarzyć. Nie wnikamy. Kim był Herman? Tak jest. Lub co miał długiego. No, znak czasów. Jesteśmy 140 km od Petersburga. Gdyby nie sytuacja geopolityczna, to myślę, że na 99% do Helsinek nie jechalibyśmy przez Tallin, a właśnie przez Sankt Petersburg. Może kiedy indziej. Sam zamek niewiele ucierpiał w czasie II wojny światowej, ale cała Narwa właściwie została zbombardowana i tak jak wcześniej była określana perłą baroku, tak niewiele się tych budynków zachowało. No, dosłownie kilka z 3000. No, tutaj akurat, nie wiem czy to widać, ale ta wieża, która tam wystaje z nad tych zabudowań, to jest wieża ratusza. Z tych zabytków to jeszcze, z tego co wyczytaliśmy, to jest ten kościół luterański, też zakład włókienniczy. Nie będziemy tam podchodzić, bo w sumie nas jakoś nie pasjonuje taka architektura. A propos zniszczeń wojennych,
tak jak Narwa została zrównana właściwie z ziemią. Zamek był odbudowany przed wojną, w latach 20. został zrewitalizowany. Natomiast to, co teraz widzimy, to jest kolejna rekonstrukcja z lat 80. i 90. już XX wieku. Bo nie ucierpiał tak jak miasto, natomiast też został właśnie zbombardowany przez radzieckie lotnictwo w 1944 roku. Most jest, ale jakiegoś ruchu drogowego to nie widać. Zupełnie. No i tak idziemy w sumie przez osiedle i nagle dochodzi się do parkingu. A za tym parkingiem zaraz zobaczycie, co jest. Jak widać, ten radziecki walec wcześniej też równał. To jest ratusz stojący po środku właściwie. No nic się nie zachowało właśnie z tych barokowych. Właśnie, można sobie tego tak wyobrazić w sumie. Jeśli ratusz, no to gdzieś tam w centrum miasta. Tak, I rynek. to wszystko było otoczone po prostu barokowymi kamienicami. A Jezu, otoczone Niesamowite. takimi oto. Ratusz wybudowany w 1671, odbudowany w 1963, odrestaurowany w 2023. A rynek wygląda tak. Już różne widzieliśmy strzeliny, brzegi na Dolnym Śląsku, ale tutaj to nawet nie próbowali cokolwiek zachować z kształtu chociażby tego rynku. Tak, w sumie ten budynek, ten nowoczesny, to nie taki najgorszy, nie? Tak, W takim miejscu, żeby coś zrobić, nawiązać, coś nawiązali. a z drugiej strony nie robić czegoś pseudo-historycznego, no to niezłe. Przestrzeń. To bym powiedziała, że ta przestrzeń jest przerażająca. Tak, daje do myślenia. Jesteśmy na murach miejskich, znaczy tym, co zostało z murów miejskich, natomiast nie o tym chciałem powiedzieć. 9 maja, jak jest w Moskwie parada zwycięstwa, zawsze tutaj jest rozstawiany wielki telebim, który transmituje niewdzięcznym Estończykom potęgę rosyjskiej armii. Podobno z roku na rok jest coraz mniejsze zainteresowanie tym pokazem siły. Ze strony estońskiej oczywiście. Most tutaj na Narwie Mikołaja I, wzniesiony między 822 a 829 rokiem, był pierwszym mostem betonowym w Estonii, ówczesnej też w Rosji. Został zburzony w 1959 roku i postawiony nowy. Podpora się zachowała jedyna. Jak to zawsze mówimy, znak czasu. Tak, Estończycy jednoznacznie pokazali, co myślą na temat tego, co się dzieje teraz. A tutaj na estońskim brzegu taki nowy apartamentowiec. No, widok na obydwa zamki zacny. Ale w takich czasach to ciekawe, czy już staniałe mieszkania. Takie zderzenie dwóch światów, można by powiedzieć. Z jednej strony
unijny deptak oświetlony z drzewkami przyciętymi równiusieńko i atakującymi nas gołębiami, a z drugiej strony jak natura zrobiła, tak jest. Nie oceniam tego, mówię po prostu, że są dwa różne światy. Bujamy się. Bujamy się w Narwie. Narwę chyba polecamy, ale chyba nie dlatego, że tu jest jakoś szczególnie pięknie. Ale jest interesująco. Tak. No i też są miejsca, które skłaniają do przemyśleń głębokich. To prawda. No to czas na obiad. Nie ma to jak w domku. Zwykle ty będziesz przy garach, a nie ja. Wyjdzie na to, że ja w ogóle nie gotuję. No też szczególnie, że to takie gotowanie wielkie. Nie wiem, no może kiedyś zaczniemy gotować tak na poważnie, ale na razie Nie póki wiem, może co. jak na dłuższych jeszcze wakacjach będziemy. Jeszcze Na razie dłuższe? nam się nie chce. I tak mamy bardzo długie, to ja wiem, że mamy bardzo długie. No właśnie. Byliśmy na tym targu przecież i tak patrzyliśmy na te różne mięsa, kurczaki i tak dalej. Jakoś nas to nie zachęciło. Może jak trafimy na jakieś steki z łosia albo innego renifera. No ale w pierwszym frydwanie raczej byśmy tutaj nie gotowali na parkingu. Raczej na pewno. Gotuję tutaj. No to smacznego. Smacznego. Kilka kilometrów od Narwy jest taka miejscowość letniskowa dla burżujów. Narwa jakaś tam. To znaczy ujście Narwy. Natomiast historyczna nazwa miejscowości to było miasto głodu. Z Petersburga tutaj przyjeżdżali. Tutaj znajdowało się jedno chyba z pierwszych spa. Przyjeżdżali prominenci z Petersburga. Tak, w XIX wieku. Trzeba się streszczać, żeby nie płacić majątku prawie 5 euro za godzinę, więc na bogato by było. No ale tego się nie spodziewaliśmy, że od 11, a nie, do 18. Spóźniliśmy się 3 minuty, nie wiedzieliśmy, że nie da się podejść pod latarnię, która jest tak sprytnie tam za tymi drzewami schowana. Także nie widać ani kawałka. Dobrze, zejdziemy na plażę, od plaży wam pokażemy. Daj mi zobaczyć morze. Najpierw latarnia, potem morze. No nie morze, to jest zatoka. Fińska. Nie, Tak, to Ta jest Zatoka silniejsza. Fińska. to jest zatoka fińska, ale ta jest, bo było napisane, że to jest zatoka narewska chyba, czy narwska jakoś tak. Teraz już naprawdę jesteśmy na samym końcu Estonii. Dobra, kupione to będzie po prostu Alkonarów. Dobrze, kawałek zatoki Nie. jest. Żeby podejść. Zdaje się, że znaleźliśmy się w miejscu, gdzie nie wolno chodzić. Nie ma żadnych śladów na piasku. Mam nadzieję, że nikt nas nie zastrzeli. Czy nie wydaje Ci się, że kolor tamtej wody jest trochę inny niż tej? Tutaj jest sprawa bardziej zielona. Wyjątkowa jak na Estonię plaża. No jest plaża, że niby alg nie ma, no chyba jednak są. Natomiast jednak polskie wybrzeże Bałtyku jest wyjątkowe. Na Bornholmie jeszcze jest podobnie. Oczywiście. No też na Morzu Północnym są przepiękne plaże. Szkoda, że nie mamy troszkę więcej czasu i że pokrapuje. Uczynionok nie będzie. Tak to można by ponoczyć nogi. Może się trochę nawet poplażować.
Tutaj mamy przykład bardzo popularnych w XIX wieku wozów do przebierania się, tak zwanych wozów kąpielowych, dzięki którym szczególnie kobiety mogły bezpośrednio się przebrać i wychodzić od razu do wody, żeby nie gorszyć swoim negliżem ludzi dookoła. Niesamowity klimat musiała mieć ta miejscowość. No właśnie taka typowa w sumie, jak te nadmorskie XIX-wieczne, jakim był Ten Sopot park też. też przepiękny. No. No i jest Kurhaus. Niestety tylko w ruinie. Ciekawe, że się nikt nie skusił, ale nie widać było takich jakichś dużych nakładów, jakichś nowych hoteli, spa i tak dalej, i tak dalej. Czy w sumie nie przeszliśmy całej miejscowości, No chociaż coś wiadomo. tam nowego się, jakby takie nowoczesne Tak? budynki się pojawiły. Ale tak, bardzo dziwne, że nikt jeszcze tego nie wyremontował i nie trzepie grubej kasy, Dokładnie, że tak to ujmę. dokładnie. No nas czas. No, parkometr tyka nieubłaganie. Bezlitośnie. No to chyba było najszybsze zwiedzanie w naszej historii. Nie tylko w krajach skandynawskich się przydaje taki zegarek. Nasz niestety z Bornholmu na szybę poszedł do ludzi razem z samochodem, ale mamy taki typowe nadmorskie miasteczko. Te co najważniejsze rzeczy w Narvajezu zobaczyliśmy. Czy warto, czy nie warto? Myślę, że klimat ma. Tak generalnie. A przy okazji przestawiliśmy samochód na te ostatnie parę minut pod kopa. Kupić też kolejny klej. Bo popsuła nam się Tak jest, za grube miliony. za grube miliony Kamperowa. kamperowa klamka. Znaczy klamka działa, tylko nie działa ten dzyndzel, To się już wyłamał. bo się po prostu tutaj wyłamało. Próbowaliśmy kleić to na kropelkę. Teraz kupiliśmy inny klej, bo jak widać to nie trzyma. Dziadostwo. Nie wiem dlaczego to jest plastikowe. Ale jak będziemy w Polsce, to sobie wymienimy na metalowy. Ta miejscowość taka opuszczona. Dużo zamkniętych pensjonatów czy jakichś tam hoteli. Ale takich jeszcze z poprzedniego ustroju. A pobudowane nowe i tamte ciekawe się nie Ale opłacało. też nie ma za dużo ludzi jakby tutaj. No tak. Plaża prawie pusta. To chyba już nie jesteśmy teraz już w tym Narvajezu. Nie, już się Więc oddaliliśmy. wykluczone, że w Narvajezu są ceny zaporowe dla inwestorów. Może tak A być. gdzieś pod bardziej inwestują. A my teraz jedziemy, kawałek mamy, ale jedziemy na jedną z naszych ulubionych estońskich miejscówek. Tej od serka topionego. Tak jest. I znowu wina nie mamy. Nie mamy. Mała aktualizacja. Jednak nie pojechaliśmy na naszą ulubioną miejscówkę, bo nie ma co po nocach jeździć. Stoimy na koordynatach, które właśnie widzieliście. Fajne miejsce tam na dole, ale tak stanęli tym potworem, że nikt nie zmieści się więcej. A tu, gdzie ta osobówka jest, bardzo duży spad. No dobra. Oj, ale jestem wielki. Dobrze, nie przedłużając, my się ogarniamy do jutarka. Czyli za jakieś pewnie 2 minutki albo minutkę. Nie no, za parę sekund filmie. A jednak nie. Nasze filmowe jutro zobaczycie dopiero w następnym tygodniu, w którym zajrzymy w miejsca już nam częściowo znane oraz te zupełnie nowe. I pożegnamy Estonię na następne 3 tygodnie naszej podróży. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia!